No to teraz będzie grubo. Tak zaraz pocisnę, że pewnie nikt tego filmu nie wyłączy. I słusznie. Chcę wam w tym filmie pokazać bardzo fajny wiejski rower. Ale już widzę, jak wszyscy się rzucają sępy. A co to za kanał się zeszmacił, że reklamuje tylko reklamy, bo są takie osoby, które tak się uruchamiają. I teraz dwa słowa do nich i do wszystkich. Czas najwyższy, by ktoś to wreszcie powiedział, a nie tylko słodkie pierdzenie dookoła. Jak oglądasz telewizję, leci cały blok reklam 10 minut, nie przerwą. Oglądasz i nic nie mówisz. Jak idziesz ulicą, reklama, nic nie mówisz, jakoś nie protestujesz. Jak były wybory, na każdym płocie wisiała reklama polityczna. I co, składałeś petycje, wnioski, że coś nie tak? No nie. Ale jak już na YouTubie coś się pojawi, o matko, sprzedali się, reklamują i tak dalej. Czy niektórych już naprawdę do końca pogrzało? Przede wszystkim ogląda film, który mu nie pasuje, po to, żeby napisać później komentarz, że mu nie pasuje. To po cholerę oglądasz. Wyłącz, idź sobie, zajmij się czymś pożytecznym. Przecież każdy normalny chyba się domyśla, że ten komentarz jest w ogóle niepotrzebny, a napisałeś go tylko po to, że musiałeś go napisać. Daj sobie spokój. Po drugie, jak na przykład pan główny piłkarz reprezentacji polskiej zareklamuje zegarek, to od razu piszesz, że się sprzedał? No nie piszesz. Facet lata pracował na swoją popularność i jak ma popularność, to ma współprace różne. I youtuberzy tak samo. Ja 10 lat pracuję na YouTubie. 10 lat pracuję nad tym, żeby moje filmy były oglądane, więc normalne, że zgłaszają się do mnie różne firmy i chcą z nami współpracować, żeby pokazać jakiś produkt lub usługę. Tylko że o co w tym wszystkim chodzi? Mi nikt za to nie zapłacił. Dają mi jakiś produkt, mogę go sobie przetestować. Jak mi się spodoba, mogę powiedzieć, że się spodobał, a jak mi się nie spodoba, to mogę powiedzieć, że się nie spodobał lub nie umieszczać tego filmu, bo mi się nie podoba. Proste i logiczne. Ja tu nie jestem od tego, że dali jakąś kaskę, to ja teraz będę chwalił i sprzedawał. No nie. Jak mi się podoba, to wam polecam i to są moje zasady. A ponieważ dzisiejszy produkt mi się spodobał, to was zapoznam, bo naprawdę warto. Jeśli masz to oglądać i później pisać, że my coś reklamujemy, to po prostu tego nie oglądaj. A wszystkich, których naprawdę interesuje bardzo fajny rower, który można polecić, zapraszam po prostu na film. Rower Fido T2. Naprawdę ciekawy rower. Nie będę wam robił unboxingu, nie będę wam robił montażu. Rower jest gotowy i ja się po prostu podzielę szczerą swoją opinią po kilku dniach użytkowania tego roweru. Tak, rower Fido T2 jest rowerem chińskim. Jak będzie rower polski, jak jakaś polska firma zrobi rower elektryczny, rower wiejski i zgłosi się do nas, z przyjemnością zareklamujemy rower polski. Ale póki co nie słyszałem o takim przypadku, więc mamy przed sobą rower chiński. Co go szczególnie wyróżnia? Ano to, że rzeczywiście jest to wybitnie rower wiejski. Dlaczego go nazywam rowerem wiejskim, chociaż to nie jest jego oficjalna nazwa? Ano dlatego, że oficjalna to jest rower cargo. Rower cargo, czyli rower towarowy. I pierwsza, najważniejsza cecha, która wysuwa się tu od razu, to jest 200 kg udźwigu. 200 kg udźwigu. To znaczy, że na nim mogę pojechać ja i dwie Agatki. Albo ja, Agatka i jeszcze 50 kg towaru. Druga sprawa to wydłużona tylna jego część, czyli olbrzymia przestrzeń bagażnika.
specjalnie wzmacnianego wielokrotnie ramą oraz dodatkowo kosz na przodzie, ale to nie jest jeszcze kosz finalny, dlatego że ja tu zmontowałem taki zestaw podstawowy, który jest po prostu po wyjęciu z kartonu. Chyba tam coś jeszcze jest, ale słuchajcie, to trzeba sprawdzić na stronie producenta, co jeszcze jest w zestawie tym standardowym, zresztą to się może zmieniać. Natomiast kosz chyba na pewno jest, ale można podokupywać parę takich niedrogich akcesoriów, które znacznie ten rower mogą bardziej wyposażyć, ale o tym powiem za chwilę. Troszeczkę wygląda jak motorek, jak taki chopper, coś takiego, no ale zdecydowanie różni go od tych innych rowerów prezentowanych na YouTubach, gdzie też przypominają motocykle, motorki. No chociażby to, że tu jest siodełko normalne i to siodełko jest regulowanej wysokości, czyli nie ma takiego siodełka podłużnego jak w motorach, którego nie da się w żaden sposób wyregulować, tylko ma w pełni regulowane. Oczywiście z wyposażenia standardowego są przerzutki, żeby nam wygodniej było jeździć. Jest bateria, która naprawdę dużo wytrzymuje, bo jeżeli w takich optymalnych warunkach jedzie, to 134 km na jednej baterii, a przecież można wziąć dwie. Na przykład dodatkowo zamontować sobie sakwę i wziąć drugą baterię i wtedy 260 km, czyli naprawdę przy ostrej jeździe nie jesteśmy chyba w stanie tego pokonać jednego dnia. No bo 130 to spokojnie bylibyśmy w stanie. Masz takie drogi piaszczyste, leśne, polne, po których można się wryć gdzieś w piachu. Tutaj to nie jest groźne. Oponka jest tak gruba, rzeczywiście jak w motocyklu. Zobaczcie, ile jest szersza od mojej dłoni. O, może tak równo umieszczę. Jakieś 2 cm szersza jeszcze od dłoni. Także naprawdę grube oponki, amortyzatory, bardzo mocne światło, dodatkowo klakson, który robi wrażenie. Rower też oczywiście swoje waży, bo to nie jest ultra lekka konstrukcja i nie o to w niej chodzi. Dlatego ma system rozruchu. Jeżeli uruchomicie go tym oto przyciskiem, rower ruszy sam. Gdy wcisnę dźwignię, on w tej chwili jest na nóżkach, rower rusza sam bez pedałowania, czyli można sobie pomóc ruszyć w momencie, kiedy na przykład jest nam ciężko ruszyć pod górkę albo kiedy nie możemy go rozpędzić, a później naciśnięcie pedałów powoduje już dalszą jazdę ze wspomaganiem. Oczywiście można jechać tym rowerem bez wspomagania, można wyłączyć elektrykę i po prostu pedałować jak każdym rowerem. Jest to dosyć wygodne i delikatnie się pedałuje, natomiast już ze wsparciem trzybiegowym w trybie Eco, Sport i Turbo, no to już mamy naprawdę konkretną jazdę. Żeby łańcuch nam nie wisiał, nie skakał, bo między przerzutką a przednią zębatką łańcuch jest luźny, więc potrafi skakać w górę i w dół. Tu jest zastosowane takie specjalne koło zębatek, które powoduje, że ten łańcuch idzie w górę i wraca do przerzutki z tyłu, co sprawia, że mamy tutaj wolną przestrzeń, możemy przejeżdżać przez kamienie, przez korzenie, przez rowy i łańcuch nie będzie o nic zahaczał. Ten prześwit pod kołami jest dosyć wysoki, bo około 20 cm, więc naprawdę można pokonywać różne terenowe przeszkody. Przez chwilę to się nawet zastanawiałem, czy ze względu na tak grube oponki, które mają oczywiście bardzo dużą ilość powietrza, to się zastanawiałem, czy ten rower nie dałby rady jechać po wodzie. No ale nie chcę spróbować jakoś. Może kiedyś się odważę i przejadę przez jakąś wodę. Może uniesie, nie mam pojęcia. Dodatkowo jak w samochodzie czy jak w motocyklu, jeżeli zahamuję, to włączają się światła stopu. No już tylko kierunkowskazów brakuje, bo jeszcze można by skręcać nie wystawiając ręki, tylko na kierunkowskazach, ale światło stopu za to działa perfekcyjnie, informuje, żeby nikt nam w tyłek jednak nie wjechał, zwłaszcza jak będziemy jakiś wartościowy towar wieźli na pacę. Stopka, na której stoi rower, jest dokładnie taka sama jak w motocyklu, działa na tej samej zasadzie, jest tak samo rozkładana i powoduje, że w czasie postoju rower się nie przechyla na jedną stronę, co zdecydowanie ułatwia załadunek, gdybyśmy coś ładowali na nasze bagażniki. Błotniki z przodu, błotniki z tyłu i jeszcze dodatkowe osłony przy kołach, żeby nie chlapać na przykład na torby, na bagaż, który będzie tutaj zamontowany. No chyba nie muszę mówić, jak bardzo jest to ważne, kiedy jedziemy w jakąś trasę, spotka nas deszcz, albo w terenie po prostu wjedziemy w błoto, jakieś bagno, ten rower sobie poradzi, ale no chyba nie chcemy być pochlapani, więc szerokie, porządne błotniki są tutaj w standardzie. I szczerze przyznam, że myślałem, że to właśnie ja będę jeździł na tym rowerze, ze względu na to, że po prostu bardzo mi się podoba. Ale okazuje się, że jak Agatka na niego wsiadła, no to się zakochała od pierwszego wejrzenia i najprawdopodobniej
Ja już sobie nie pojeżdżę na tym egzemplarzu. Jej się to po prostu bardzo podoba. Cieszę się, że w ogóle mi wypożyczyła na godzinę, żebym mógł dla Was nagrać ten materiał, ale rzeczywiście w rowerze zakocha się każda kobieta ze względu na jego niezwykłą lekkość jazdy oraz to, że niezależnie od wzrostu kobiety, tak jak Agatka ma 1,50 m z hakiem i bez problemu na tym rowerze sobie radzi, mimo jego dosyć sporych gabarytów. No i takim rowerem, co tu będziemy ukrywać, no można jechać na porządne zakupy. Co się da wycisnąć z tego roweru? No zgodnie z niezwykle cudownym, wspaniałym i sprzyjającym wszystkim użytkownikom prawu Unii Europejskiej możesz nim pojechać 25 km na godzinę i koniec. A żebyście dokładnie widzieli, o jakich prędkościach i o jakich przyspieszeniach tutaj mówimy, to zabrałem kamerę ze sobą. Tutaj mamy prędkość, licznik, tryb turbo. Ruszamy. 3 sekundy i prędkość maksymalna osiągnięta. Popatrzmy na to samo, tylko jednocześnie na otoczenie, żeby widzieć, jak ta prędkość się zmienia. Tak, kierownica się rusza, bagażnik nie. No i przeanalizujmy teraz te najważniejsze funkcje tego roweru, czyli funkcje cargo, funkcje przenośne, przewoźne właściwie, czyli to, co ten rower może załadować. Kosz przedni to jest podstawa. Zawsze pod ręką, gdy jedziesz. Tutaj jest tylko podstawa tego kosza, bo w sprzedaży w akcesoriach, tylko nie pamiętam właśnie, czy to będzie w akcesoriach, czy już jest w zestawie standardowym, musicie to sprawdzić na stronie. Jest też taki dodatkowy kosz, który się tu montuje, bo to jest podstawa prosta, a tam jest typowy kosz, który po prostu przykręcamy do 4 śrub i możemy spokojnie mieć taki fajny koszyk. Ten koszyk, z tego co zauważyłem, również pasuje na tył, ale jest to koszyk niewielki, bo właśnie tutaj na przodzie, no to wiadomo, że super dużego koszyka nie możemy umieścić. Ja zrobię osobny film, gdzie zamontuję wszystkie akcesoria, które mam do tego roweru, więc zobaczycie to w osobnym odcinku. Natomiast dzisiaj chcę tylko nadmienić, że jest taka możliwość, że możemy jeden kosz mieć i na przód, i na tył. Natomiast minus zdecydowany jest taki, że w reklamach tego roweru pojawia się taki fantastyczny, duży kosz na tył, ale nie ma go aktualnie w sprzedaży. To znaczy, być może jeżeli oglądacie ten film już trochę później po premierze, to być może wrócił ten kosz do sprzedaży. Na chwilę obecną nie ma go i ubolewam, bo to jest naprawdę duży, solidny kosz na cały tył. I są również jeszcze kilka innych akcesoriów, bo są oczywiście sakwy boczne, są podnóżki. Gdyby ktoś siedział na bagażniku, może sobie stopy postawić na specjalnych podnóżkach, do których są tutaj miejsca do przykręcenia. Te podnóżki też mam, więc to będzie w kolejnym filmie pokazane. Z bardzo fajnych rzeczy są specjalne poręcze domontowywane do tego roweru, po to, że na takim bagażniku możemy przewozić aż 2 dzieci, albo osób nawet dorosłych, szczuplejszych, też spokojnie sobie tutaj wejdą. 2 osoby, 2 dzieci lub 2 niewielkie osoby dorosłe, albo 1 dorosła spokojnie mieszczą się na tym bagażniku, ale przez to, że tutaj mamy dechę bambusową, ale ona może być odkręcona i możemy wykorzystać śruby zaczepowe, i to już widziałem na różnych zdjęciach, że ludzie bardzo kombinują i przerabiają sobie ten bagażnik tak, żeby wozić bardzo dużo towarów, i to jest fantastyczne. No słuchajcie, czy Chiny, czy Indie, oni tam naprawdę wożą na rowerach wszystko. U nas to pewnie nawet tą okrągłą, wielką belę słomy można by na tym przewieźć, jak się uprzesz. Trzeba tylko wymyśleć, jak ją zamontować, ale myślę, że dałoby się to zrobić. W każdym razie na przykład widziałem duże skrzynki, które są montowane tutaj właśnie do tej podstawy, i w tych skrzynkach to już wchodzi wszystko. Widziałem jakieś podesty, jakieś platformy, jakieś siatki zapinane, no różne cuda, i na pewno też mam swój pomysł na to, jak wykorzystać to tylne koło, jak wykorzystać ten bagażnik, żeby przewoził coś dużego, i to na pewno w kolejnym odcinku zobaczycie, bo chcę coś takiego zamontować do tego roweru, żeby właśnie też służył nam do przewozu towaru. Drogi to mamy bardzo takie, ale musi się sprawdzić w takim terenie.
Wierzcie lub nie, ale mi się ten rower podoba. I mogę go z czystym sercem polecić. Nikogo do niczego nie zmuszam. Nie jest to żadna reklama, po prostu to testowałem i mi się spodobało. A wierzcie lub nie, ale bubli to my dostawaliśmy już naprawdę wiele, a jeszcze więcej propozycji tych bubli i wcale odcinków o tym dla Was nie nagrywamy. Jak nam się nie podoba, to nie pokazujemy po prostu. Natomiast ten rowerek jak najbardziej mogę z całym sercem polecić, bo robi robotę i na pewno jeszcze pojawi się odcinek, gdzie pokażę Wam wszystkie akcesoria. No i pewnie jesteście ciekawi, jaka jest cena, gdzie można sprawdzić, co tam jeszcze do niego można dokupić. Wszystko znajdziecie na samym początku opisu. Tam sobie wejdziecie w linka i będzie dosłownie wszystko, co trzeba. Ceny nie podaję, bo wiadomo, że dzisiaj ta cena jest taka, jutro będzie promocyjna, po pojutrze będzie niepromocyjna, a za pół roku to już w ogóle będzie inna. Więc po prostu kliknijcie w link, sprawdźcie sobie. Jeśli jest jakiś rabat, to również dopiszę to w opisie. No i film z tymi akcesoriami do roweru, jeśli już jest, pojawia się dokładnie tutaj, więc po prostu kliknij i zobacz więcej.